Witajcie, dzisiaj pisanka. Ten pomysł raczej nie jest dla początkujących. Długi, nudny, raczej dla tych, którzy lubią maltretować się rękodziełem. Więc jeżeli macie czas i cierpliwość, zapraszam. To jest jajko styropianowe, rzadko bywają idealne, dlatego warto je wygładzić papierem ściernym. Następnie całość pomalowałam białą farbą akrylową. Użyłam gąbeczki do tapowania, ale równie dobry będzie pędzel. Gąbka zostawia taką strukturę, ale w niczym to później nie będzie przeszkadzało. Na jajku, jak widzicie, są obrazki. To jest papier z kolekcji Inspirello, a to specjalny transfer błonowy. Dzięki niemu możemy transferować obrazki na obłe przedmioty. Należy położyć 3 warstwy. Każdą następną kładziemy po wysuszeniu poprzedniej w poprzek poprzedniej. Czyli w moim wypadku paćkam najpierw z góry na dół i suszę, a następnie paćkam klejem w poprzek i suszę. Jeżeli dacie zbyt dużo preparatu, nic się nie stanie, ale wasza błona będzie dosyć sztywna. Trudniej ją będzie naciągnąć na jajko bądź na bombkę. Kładę 3. warstwę, suszę i wycinam. Nie muszę wycinać dokładnie, nie będzie tego widać, więc wycinam z dystansem. Wycięty obrazek wkładam do ciepłej wody na jakieś 5-7 minut. Na początku zwinie się w ciasny rulonik, ale po 5 minutach będzie już swobodnie unosił się na wodzie. Nie wiem, co się stanie, gdy pomoczymy go pół godziny, ale po 5-10 minutach możemy już zdzierać tył. Jeżeli papier kula się bardzo opornie, można pomoczyć jeszcze chwilę. Ale jak już zaczniecie, całość powinna zejść bez problemu. Zobaczcie, schodzi od razu praktycznie cała grubość papieru. Pamiętajcie, nie można przesadzić. W tym preparacie także dziewczynce możecie ukulać nos. Zresztą nie warto się starać za bardzo, bo i tak nakleimy błyszczącym na zewnątrz. Proszę bardzo, otrzymujemy taką lekko elastyczną błonkę. Do przyklejenia potrzebujecie dowolnego kleju do decoupage. W sumie przyklejamy identycznie jak papier. Jak widzicie, jajko unieruchomiłam finezyjną metodą na farbę. Obrazek przenoszę na koszulce do dokumentów. Błona jest dość twarda, raczej trudno ją rozerwać. Teraz wystarczy naciągnąć i gotowe. Łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić. Troszkę trzeba się pomęczyć, ale wychodzi zawsze. A jak nie wychodzi, to obrazek trzeba zdjąć, przepłukać i przykleić jeszcze raz. Zobaczcie, tą techniką można przykleić naprawdę spore zdjęcia. Testowałam tutaj złotą porporinę, ale niezbyt mi się podoba. No i wracamy do naszego maltretowania się rękodziełem. Drugi i trzeci obrazek mogłam dopiero przykleić, gdy wysechł poprzedni. To czekanie na wykonanie następnej części jest bardzo denerwujące, przynajmniej dla mnie. Wszystko wyschło, a teraz pękacz dwuskładnikowy z Tamperi. Ma on ogromny plus, po nałożeniu porporiny nie wymaga lakierowania. Oczywista oczywistość, czyli step numer 1. Smarujemy i czekamy około pół godziny. Powinny pozostawać jeszcze takie lekko jasne smugi. Gdy wyschnie Wam całkowicie, spękania będą agresywniejsze. Więc malujemy, potem mamy czas na zrobienie zupy i wracamy. Lekko przeschło, smugi są, można dawać step 2. Czym cieniej położycie, tym spękania będą delikatniejsze. W przypadku jajek zbyt duże spękania popsują pracę. A ostatnią panienkę muszę jeszcze troszkę przesuszyć. Niestety spękacz numer 1 brudzi palec. Mała przerwa na kawę i możemy już kłaść step 2. A to kawałek dla tych, którzy piszą, że mi się zawsze udaje. Zgadnijcie, który to step. Biały i nieprzeźroczysty. Miała być 2, a położyłam 1. Pędzelek poleciał w kąt, a ja biegiem do kranu, żeby to zmyć. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło i spękania są. A to jest porporina, czyli proszek do wypełniania spękań. Nanoszę ją zwykłym pędzelkiem do powiek. No może niezwykłym, bo to jest mój bardzo porządny pędzelek do powiek. Jak wspominałam wcześniej, teraz nie musimy już pracy lakierować. Nadmiar porporiny zdejmujemy chusteczką higieniczną i gotowe. Jeżeli ten preparat Wam odpowiada, szukajcie go w naszym sklepiku, adres na dole strony. Zanim położę szarą pastę mineralną, jajko maluję na czarno. To jest farba akrylowa. Aby ładnie obramować obrazek, użyję konturówki. To jest konturówka do szkła i do innych zadań specjalnych. Trzyma się znakomicie. Nic wymyślnego. Wycisnąć kropelkę i pociągnąć, wycisnąć, pociągnąć. Akurat ten rodzaj szlaczka zawsze się udaje. Jest delikatny i przyjemnie wygląda, nawet jeżeli nie wyjdzie zbyt równo. O, proszę bardzo. Wszystko gotowe, zostało pomęczyć się pastą mineralną. Żeby zrobić ładne zawijasy, potrzebny nam jest aplikator. Mamy go w swoim sklepiku. Zapraszamy. Pasta mineralna, kolor szary. Producent pisze szary, ale jak dla mnie czarny. Napychamy, zamykamy i wyciskamy. Troszkę kiepsko było widać, więc rozjaśniłam nienaturalnie obraz. Mam nadzieję, że trochę pomogło. Zasada jest taka.
Kręcimy zawijasy tak długo, aż pokryjemy całą powierzchnię. A jak coś wygląda krzywo i nierówno, to dodajemy jeszcze kilka zawijasów i już jest w porządku. Zawijaski gotowe, ale troszkę kiepsko je widać. Pomoże mi je uwypuklić pasta w kolorze złota antycznego. Jest gęsta. Najłatwiej jest ją nanieść twardym pędzelkiem. Prawie suchym pędzelkiem leciutko miziamy po końcach zawijasków. A na koniec wisienka na torciku, czyli eleganckie zakończenia jajeczka. W tym roku mamy w sklepiku takie biżuteryjne końcówki, właśnie do jajek. Wystarczy przymocować je szpileczką, a jeżeli się nie trzymają, to kropelka kleju i gotowe. Dodam jeszcze białą kokardkę, bo to przecież szyk i elegancja. Jako jednostka leniwa nie będę tego strzebała, po prostu przebiję szpilką. A jak coś mi się nie chce trzymać, to nasmarkam trochę kleju na gorąco i dopiero przebiję szpilką. Aby końcóweczka pasowała mi do całości, trochę obmaluję ją złotym antycznym. Jak Wam podoba się taki pomysł na jajko wielkanocne? Faberże to nie jest. Ale nie to jest ładne, co jest ładne, a to, co się komu podoba. Tym, którzy wytrzymali do końca, dziękuję za uwagę i zapraszam na inspirello.pl.